Najpierw przeznaczali na śmierć starców, kaleki. Później szli dorośli, a na końcu wszyscy. W pierwszej takiej selekcji poszły moje dwie babcie i dziadek w 1942 roku już. Ja się urodziłam w 1936 roku, czyli 3 lata przed wojną, w rodzinie Kleinbergów. Mój ojciec był dentystą, najpierw w Krakowie, a później przeniósł się do Rabki. Wydawało się, że będą bezpieczni, cała moja rodzina. Co więcej, do Rabki bardzo dużo ludzi się przeniosło z Krakowa. Pamiętam, że mama miała towarzystwo, chodzili na tajfy. Ja byłam malutka. Jak wojna wybuchła, to jeszcze jakiś czas było w miarę bezpiecznie, ale w Rabce ulokowała się szkoła Gestapo w dawnym gimnazjum Tereska. I wtedy zaczęły się w Rabce dziać najgorsze rzeczy. Zaczęli ci właśnie Niemcy z gimnazjum Tereski rejestrować wszystkich Żydów rabczańskich, a później kolejno w kilku egzekucjach oczyścić Rabkę całkowicie z Żydów. Najpierw Żydzi wszyscy dostali nakaz noszenia opasek z gwiazdą. Zaczęły się restrykcje, na przykład takie, że Żydom nie wolno było spacerować po pięknej alei w Parku Rabczańskim. To była taka sytuacja, że mama, to pamiętam, chodziła takim poboczem tej alei, ale nam, małym dzieciom, mówiła, możecie tam iść. I myśmy tam chodziły po tym pięknym parku. To były pierwsze restrykcje. A później zrobiono w Rabce wykaz wszystkich Żydów mieszkających w Rabce, zresztą nie tylko, bo i w okolicznych miejscowościach. I wzywano tych Żydów co jakiś czas, pewną grupę, i robiono takie wykazy i selekcje. Najpierw przeznaczali na śmierć starców, kaleki. Później szli dorośli, a na końcu wszyscy. Niemcy przeprowadzali selekcję w ten sposób, że wzywali do stawienia się w tej szkole Tereska najpierw starców. I moja mama musiała doprowadzić swoją matkę i swoją teściową na taki plac apelowy, gdzie Niemcy specjalnie wybudowali taki taras, na którym się to odbywało. A taras był wybudowany z macew, z cmentarzy żydowskich, głównie z Jordanowa. Po wezwaniu, po tej selekcji Niemcy mieli już wykazy Żydów i tam w tych wykazach zaznaczali, kogo przeznaczyć na śmierć, a kogo jeszcze nie. Głównie zostawali oddaleni od tej egzekucji ludzie zdolni do pracy, do niewolniczej pracy. Moje dwie babcie i dziadek dostali właśnie znaczek krzyżyk, czyli zostali przeznaczeni na śmierć. I potem drugi raz była mama wezwana z tymi dwoma babciami i to już wiedziała, że odprowadza je na śmierć. Jako dziecko pamiętam, jak ja się bawiłam na tarasie domu, w którym myśmy mieszkali. I moja babcia mieszkała z nami, obie babcie mieszkały z nami i wyszła z nimi, a wróciła bez. I
Ja sobie tak nie zdawałam sprawy z tego, bo mama mi nie mówiła, ale pamiętam, jak zapaliła świeczkę na tarasie. I potem babci już nie było. Po jakimś czasie niedługim, po może 2 miesiącach, został wezwany do tego gimnazjum Tereska, mój dziadek Wilhelm, i też stracony. Z tym, że on już nie mieszkał z nami, tylko mama go ukryła gdzieś w innym domu, ale to nic nie dało. On już wiedział, że babcie są rozstrzelane. On poszedł w drugiej turze. Także szedł świadomy. Niemcy gromadzili tych przyprowadzonych ludzi w takich pomieszczeniach gospodarczych, które do dziś zresztą tam w Rabce są, obok tej szkoły. Tam w tych pomieszczeniach gospodarczych przebywali ci więźniowie już wtedy przez noc. Rozbierani byli z rzeczy, które miały na sobie, i nad ranem gnane do pobliskiego lasku przez takie jary. Akurat tak był ukształtowany teren, że było kilka takich poprzecznych jarów i tam w lasku był wykopany głęboki dół i tam były egzekucje, rozstrzeliwano tych ludzi. Strzały było słychać, ponieważ było wiadomo, że kolejne grupy będą likwidowane, a mama zaczęła robić starania, żeby uciec z tej Rabki. Działało tam bardzo prężnie podziemie, ludzie dobrej woli, którzy pomagali, i udało się mamie wyrobić fałszywą kenkartę, taki dowód osobisty na nazwisko zmarłej osoby o nazwisku Janowska Maria. I jak już mama miała tą kenkartę, to wtedy z pomocą przyszedł nam pan, anioł stróż, Marian Sikorski, zorganizowany przez dalszą rodzinę. Mój wujek, Edward Śliwiński, brat mojego tatusia, był w Krakowie i on był ożeniony z katoliczką i był w związku z tym bezpieczny. Miał dobrą prezencję, był blondynem wysokim. On był w Krakowie, a później, ponieważ był nafciarzem, to w Jedliczu się osiedlił. I on poprosił swojego krewnego tej żony katoliczki, pana Mariana Sikorskiego, żeby ratował szwagierkę z dziećmi. W 1939 roku tatuś poszedł na wojnę, został wezwany do wojska. Zgłosił się w Krakowie do tej swojej jednostki, ale jak wiadomo, tej jednostki już nie było. Ci poborowi udawali się na wschód w poszukiwaniu tej jednostki i w ten sposób się dostał do Związku Radzieckiego i ślad się urwał. Zostali oni tam odcięci od Polski, bo już Niemcy wkroczyli. Także tatusia już nie było w Rabce, ale że mój wujek poprosił pana Mariana Sikorskiego i udało się, że pan Marian Sikorski przyjechał do Rabki, zabrał mnie i moją siostrę pod osłoną nocy. Jechałyśmy z nim do miejscowości, w której on mieszkał, a była to miejscowość Szerzyny, bardzo taka nieduża miejscowość koło Jasła, gdzie był kierownikiem szkoły. Pamiętam dokładnie to rozstanie z mamą i rozstanie z Lolą. To była taka bardzo osoba zaprzyjaźniona z moimi rodzicami. Odprowadzała nas ta Lola, Schiffeldrin się nazywała.
i mama. Ten pociąg był w nocy. To rozstanie było strasznym przeżyciem dla mnie. Pierwszy raz rozstawałam się z mamą. Ja się kurczowo trzymałam mamy i tej Loli właśnie i nie pozwoliłam się oderwać przez tego pana Sikorskiego, żeby wsiąść do pociągu. A samą jazdę tym pociągiem też pamiętam. To było okropne przeżycie. Pamiętam, że ja, ponieważ to było w nocy, chciało mi się spać, a bałam się zasnąć. I ten pan Marian Sikorski, widząc to, że mi się kleją te oczy, to takim dobrodusznym tonem powiedział: możesz spać, śpi, śpi. Ja pewno wtedy już zasnęłam. I tak dojechałam do tych Szerzyn, do Jasła. A mama nie mogła jeszcze jechać, bo wtedy nie miała wyrobionej tej karty. Jeszcze czekała na nią. Po 10 dniach mama przyjechała do nas i żeby nie narażać rodziny pana Sikorskiego, bardzo licznej rodziny, bo tam się schronili jeszcze ich rodzina, mama wynajęła taką małą izdebkę w sąsiedniej wsi. I w tej izdebce, w biedzie strasznej, w złych warunkach, z klepiskiem, jakoś się udało przeżyć wojnę. Mama udawała żonę oficera polskiego. I to wydaje się, że nas uratowało, chociaż jak po wojnie odwiedziłam te miejsca, to miejscowi ludzie, z którymi się spotkałam, mówili, że oni domyślali się, wiedzieli, kim jesteśmy, ale cud od Boga, że nikt nas nie stracił. Chociaż były takie niebezpieczne chwile, jak to może taki incydent opowiem. W tej samej wsi, w której myśmy się ukrywali, mieszkał taki pan o nazwisku Władysław Nogala, który też się tam ukrywał. On pochodził z Sieradza i tam osiadł w czasie wojny i tam działał w partyzantce. Niewiele było osób na tej wsi, z którymi można było jakieś przyjaźnie zawierać. On się z mamą zaprzyjaźnił właśnie i wiedział o naszym pochodzeniu. Opowiadał później, że sołtys z tej wsi powiedział do niego wtedy, panie Nogala, tak się nazywał ten pan, ta pani z tymi dziewczynkami to jest Żydówka i ja muszę donieść na gestapo. A on mu zagroził i powiedział w ten sposób: jak ty to zrobisz, to twoja głowa będzie leżała na tym gnojowisku. I uciął sprawę i już potem nikt nas na szczęście nie zadenuncjował. Ale groźba cały czas była. A można sobie wyobrazić moją mamę, która była świadoma wszystkiego. Zresztą my z siostrą też byliśmy świadome. Miałyśmy nakaz na przykład, żeby zaciskać wydatne wargi, bo wydatne wargi były charakterystyczne dla Żydówek. No, z dziećmi się tak zżyłyśmy, mówiłyśmy po wiejsku, bawiłyśmy się z tymi dziećmi wiejskimi. Ale były też sytuacje, kiedy przetaczały się tam wojska niemieckie. I to pamiętam, jak przyszedł taki niemiecki oficer, sprawdzał kenkarty. A kenkarta mamy, to jest oddzielny rozdział, była bardzo nieudolnie sfałszowana. Na zdjęciu mamy, które w miejsce zdjęcia tej osoby zmarłej zostało wklejone, na tym zdjęciu była pieczątka dorobiona, ale o nieco innym kolorze niż ta na kenkarcie. I to zdradzało sfałszowanie tej kenkarty. Żeby ta różnica została zamazana, to mama wymyśliła, że wyleje na tą kenkartę atrament i będzie mówiła
w razie czego, że dzieci się bawiły, chciały skopiować tą kartę i rozlały atrament. No i tak troszkę tą pieczątkę zamazała w ten sposób. Tak tłumaczyła temu sprawdzającemu. Trafiła na dobrego Niemca, bo sądzę, że się domyślał, ale powiedział, że jak mama nigdzie nie wyjeżdża, to może tak być, ale gdyby chciała się poruszać gdzieś dalej, to musi tą kartę zmienić.